Nie ma tam miligrama chemii ani żadnych konserwantów. To jest masło po prostu 100%. Ja! Hala! Romuald Rubinowicz. Lejemy śmietanę na słoik. Chwileczkę niech ścieknie. To jest z mleka schłodzonego, to jest z wczorajszego dojenia. Mleko, żeby zebrać śmietanę, mleka nie wiruję. Bo to jest energia, czas, no i ta wirówka, która jest tam. Wirówka jest, nie bardzo mi to zdawało egzamin. Stoi to w chłodni mleczko, schłodzi się, wtedy zbieram śmietanę łyżką wazową. Odrobina soli, ale odrobina, dosłownie na to ilość to daje. Tej soli bardzo mało, jest bardzo mało, prawda? No mało. No, tak, zlać czysto, żeby to nie szło do... Dobra. To byłem bardzo mały. No byłem bardzo mały, jak mama robiła masło. Miała bojkę drewnianą, taką typową. No i tam wlewało się śmietanę i kijem, który był zakończony takim krzyżakiem z drewna, w którym były, to były 4 dosłownie klepeczki na krzyż, zamocowane na kiju. I w tych klepeczkach były otwory okrągłe. No i biło się to masło w tej bojce. Ale później w Lidzbargu warmińskim zaczęła działać mleczarnia. Po wsiach powstały zlewnie mleka, gdzie rolnicy po prostu odwozili mleko do zlewni. Wozacy z kolei to mleko odwozili do mleczarni i rolnicy za to otrzymywali pieniążki. Także później już masła się nie robiło. Natomiast no ja zacząłem to dość późno robić. I musiałem sam tego się nauczyć, bo bojki tej to dawno nie ma, to się rozsechło i poszło do pieca gdzieś, nie wiadomo kiedy i gdzie. Natomiast no ja zacząłem robić w słoiku. Próbowałem na tym fabrycznym urządzeniu Zelmera, ale to nie zdawało mi egzaminu, dlatego że tam śmietana musi być podkwaszona, natomiast nam to masło ze śmietany podkwaszonej to nie smakuje. My wolimy masło ze śmietany słodkiej. Ze słodkiej śmietany masło w tym urządzeniu nie wychodziło po prostu. Dlatego no, musiałem opanować to bicie w słoiku i dotąd próbowałem, aż mi wyszło. No i robię już od ładnych paru lat. W takim właśnie czasie, kiedy krówki się ocielą, to jest, przypuśćmy, koniec lutego, początek marca i przez całe lato do wczesnej jesieni robi się masło dzień w dzień. No i się zrobi zapas masła na cały rok. Ono dobrze się przechowuje w zamrażarce, jest zawinięte w papier do pieczenia i leży spokojnie cały rok, a nawet dłużej. Nie ma tam miligrama chemii ani żadnych konserwantów. To jest masło po prostu 100%. Zaczynaliśmy przed 9:00, ja dokładnie nie spojrzałem na zegarek. Zaczynaliśmy, to było za kilka minut 9:00 dokładnie. No nie wiem. Ale już robimy kilkanaście minut. Z małej ilości, jakby miał pół tej ilości śmietany, to idzie zrobić to w ciągu 13-15 minut. Ale robić 2 razy na przykład, dzielić to na pół, no to w sumie wychodzi jeszcze więcej czasu, bo nawet wybieranie tego masła, później wylewanie maślanki, to też jest czas. Także raczej, chociaż słoik jest ciężejszy, ale
wolę to zrobić za jednym podejściem. Już się zaczyna coś dziać, bo w słoiku jest inny odgłos. Głośniej stuka. Mniej chlapie, a głośniej stuka. Aha, 18 minut. No to jeszcze trzeba ze 12 minut. No nieraz to zależy. Po prostu nieraz udaje się wcześniej, a nieraz nawet pół godziny jest za mało. Można podgrzać śmietanę, wtedy zrobi się szybciej, ale z kolei później trzeba je chłodzić wodą i jest takie, dodatkowa robota później jest, także lepiej bezpośrednio z zimnej zrobić. Jest w planie maszyna do robienia masła, ale czy będę miał czas je zrobić, to nie wiem. Tak, własny projekt. Na strychu stoi maszyna z Elmera. Nie zdała nam egzaminu, dlatego że tam trzeba robić masło ze śmietany podkwaszonej, a to nam nie pasuje. Nam lepiej smakuje masło ze śmietany słodkiej. Także coś za coś. Próbowaliśmy ze słodkiej śmietany, w ogóle nie idzie zrobić. Nie zrobi się i koniec. Wyjdzie bita śmietana, a masło nie wyjdzie. Musi być podkwaszona, co po prostu, jak powiedziałem, nam nie pasuje. No ktokolwiek ze znajomych, kogokolwiek ze znajomych się tym masłem poczęstowało, czy dało się mu osełkę, czy dwie, no to opinie o tym były bardzo dobre, że jest bardzo smaczne. Kiedyś miałem kolegę w Knipach, on już nie żyje. Zmarł półtora roku temu, był w moim wieku. No szkoda. Na imię miał Kazik, był bardzo dobrym człowiekiem. I on brata miał w Warszawie i ten brat jak przyjechał do niego i spróbował tego masła, to pierwsze pytanie było: wujek, skąd masz takie dobre masło? A wujek mówi: to mój kolega robi tu w Rogórzu. Ojej, no to pogadaj z nim. To kupił tego masła chyba za 4 kilo. A jak u Kazika tego się dorwał pierwszy raz do tego masła, to zjadł chyba bez mała całą osełkę. Tylko oczywiście to był chłopak odpowiedniej pustury, z 1,90 m wzrostu i może 120 kg wagi, co najmniej. Tak mu smakowało. No i zakupił te 4 kg tego masła i powiózł do Warszawy. Z zasady ja nie robię masła na sprzedaż, dlatego że no to jest pracochłonne, no i no musimy tak, jak to się mówi, kalkulować, żeby nam starczyło na cały rok tego masła. Dlatego, że krówki w czasie zimowym to są krowy mieszańce mięsne, w zimowym czasie się nie doją. One stoją po 3-4 miesiące, stoją zasuszone. Po prostu, jak ja to mówię, są na urlopach. O, jaka wyszła osełka jako. No i jest gotowe.